Nazywam się Magdalena Ziółkowska i zajmuję się wykonywaniem biżuterii z fragmentów starej porcelany, czyli biżuterią z talerzy. Pierwszy etap to jest wycięcie cążkami zamierzonego kształtu, więc podzielimy to na kawałki. Mamy coś takiego, można spróbować z tego zrobić kolczyki. Kolczyki są trudniejsze na przykład niż broszka, z tego względu, że są to dwa elementy, które trzeba dopasować do siebie. Muszą jakoś korespondować z wzorem, wielkością, kształtem. Więc na przykład tutaj już widzę, że ten trzeba będzie zmniejszyć. Zawsze staram się jak najprecyzyjniej ten kształt uzyskać już na etapie tego wycinania, po prostu żeby było łatwiej szlifować. Na tym etapie oczywiście zdarza się, że czasem coś pójdzie nie tak. Na przykład ten fragment potrafi się ułamać na pół, no i trzeba wtedy zacząć od początku. Ale na szczęście nie zdarza się to często. Mamy już mniej więcej zbliżone kształty, więc można zacząć szlifowanie. Pomysł powstał już kilka lat temu, właściwie jeszcze podczas studiów, kiedy ja studiowałam rzeźbę na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i tam funkcjonowała też pracownia biżuterii. Tam poznałam podstawowe techniki jubilerskie, uczyłam się oprawy kamieni, obróbki srebra, no ale też z czasem w ogóle mnie to tak pochłonęło, że zostawiłam część obowiązków uczelnianych na rzecz tej pracowni. Stało się to po prostu moją ulubioną dziedziną i szukałam inspiracji wszędzie. Łączyłam miedź z bursztynem, srebro z drewnem na przykład, więc poszukiwałam tych materiałów i gdzieś tam w międzyczasie po prostu podczas jakichś robót działkowych znalazłam w ziemi fragmenty starej porcelany. To były kawałki talerzy z bardzo ładnym kwiatowym wzorem i ta inspiracja, to takie połączenie w głowie powstało od razu. Z tego trzeba zrobić kolczyki. Pracuję w ten sposób, że wykorzystuję materiał, który akurat posiadam i to właśnie wzór jest inspiracją do tego, co ma powstać. Jest tak, że wybieram sobie po prostu fragmenty, którymi na ten moment dysponuję, rozkładam je sobie na stole, na biurku. No i to jest właśnie ten moment taki najbardziej kreatywny, bo wtedy powstaje decyzja, czy z tego fragmentu będzie broszka, czy kolczyki, jaki będą miały kształt. I jeśli ktoś zamówi jakiś konkretny wzór, no to wtedy jest tak, że przeszukuję cały regał swojego materiału w poszukiwaniu konkretnego wzoru. Zdarzało mi się też, że potrzebowałam wręcz szukać na bazarach czy w sklepach, bo miałam bardzo, bardzo specyficzne zamówienie. Chodziło konkretnie o wzór afrykański, centki bądź paski zebry. Takiego talerza oczywiście nie miałam, ani kubka, więc po prostu chodziłam, żeby coś takiego znaleźć. Kolejny etap to jest użycie takiej precyzyjnej szlifierki. Teraz mamy element już przygotowany do oprawy. Zwróciłam uwagę na charakterystyczne polskie wzory. Jest Włocławek na przykład, czy Bolesławiec, które budzą takie sentymenty i skojarzenia. Więc zaczęłam wykorzystywać najróżniejsze motywy. No i też rodzaje biżuterii, no bo tak jak mówiłam, że pierwsza rzecz to była para kolczyków takich wiszących. Później wprowadziłam naszyjniki, broszki, spinki do mankietów. Okazało się, że można zrobić po prostu wszystko.